Witajcie, dziś zapraszam do włoskiego sklepu internetowego. Kiedyś już kupowałam tam, również domówiłam kolejne nasiona z powodu pewnego rarytasa, który znajduje się w tejże kopercie. I teraz tak, pierwsza przesyłka, ta została zamówiona 28 listopada i równo miesiąc później, 28 grudnia, nadjechała. Natomiast ta przesyłka pod spodem zamówiona była 31 grudnia, a przyjechała 7 lutego, 2 tygodnie później niż było opisane. Ale to z powodu zapewne tego, że w mojej lokalizacji problem jest z listonoszami. Ostatnio zawsze był większy lub mniejszy, a w tej chwili jest bardzo duży problem i wszelkie przesyłki docierają z ogromnym opóźnieniem. W każdym razie 3 tygodnie, miesiąc trzeba przyjąć na czas dotarcia przesyłki. Nie jest tu wiele odmian, ale są to bardzo ciekawe odmiany warzyw z rodziny dyniowatej, ale nie tylko. Chodźmy do komputera, pokażę Państwu sklep. Zgodę otrzymałam na to, by pokazać wizerunki tych nasion, bo na opakowaniach nie ma ich. Także za zgodą zaprezentuję Państwu podobizny tych cudaków. Tak nazywa się sprzedawca Precious.seeds na platformie handlowej eBay. Z tym, że widzę komunikat, sprzedawca jest nieobecny do 3 marca. No cóż, trudno, w każdym razie zakupy można zrobić nawet na następny sezon, jeżeli coś zainteresuje Państwa. Ale przecież tak jak arbuzy czy inne warzywa wysiewamy również w maju, w kwietniu, przepraszam, więc spokojnie zdąży dotrzeć przesyłka. Precious Seeds. Najpierw ta pierwsza przesyłka. Został dołączony również prezent Gift for You. Po kolei zaglądamy. Co jest prezentem? Thank you very much. A prezentem jest, czytamy, palma. Hamaerops humilis mediterranean palm. W jakimś stopniu mrozoodporna. I tu są 3 nasiona, które będzie trzeba namoczyć przed wysiewem. Tak, tu mamy, proszę, opis. Dobrze. Bardzo dziękuję. Thank you. A teraz uwaga. Oto przed Państwem Dragon Eggs, czyli smocze jaja, chorwacki ogórek. Ja już przetestowałam kilka, że tak powiem, dziwnych ogórków i tak naprawdę niewiele się różnią od tych powszechnie znanych. Są różne fazy dojrzałości tylko. I zależnie od tego różnie smakują. A teraz opis. No, takie błyszczące, jak woskowane. Smocze jajko, chorwacki ogórek. Wyjątkowy o kremowej barwie, pochodzący z Chorwacji. Łagodny, lekko słodki w smaku. Czytamy. Pauzę proszę robić. Kolejne nasiona to rarytas, bardzo duży, ale naprawdę bardzo duży, z rodziny dyniowatych. Spójrzcie Państwo na nasiono. Ja już kilka rozdałam, sprezentowałam, zostało mi jedno, więc musiałam domówić absolutnie koniecznie. Jeżeli będzie tak fantastyczny sezon, tak upalny, słoneczny jak rok temu, to z całą pewnością da radę dojrzeć. Jest to
Francuska tykwa. Ale jest z jakiego powodu wyjątkowa? A z powodu tych narośli, bo jeszcze nie spotkałam, a bardzo dużo szukałam odmian tykw. I to jest pierwsza, którą spotkałam z brodawkami, z naroślami, bo co innego u dyni. Są jak najbardziej i ozdobne, i jadalne, ale to jest, drodzy Państwo, tykwa francuska. Opis mówi: to piękna rzeźba, arcydzieło natury. Proszę przeczytać nazwę. Verrucoise de Ile de Maurice. Jakoś tak. Lagenaria, tykwa. Około pół metra długości owoce. No i słuchajcie, w fazie niedojrzałej, młodej przetwarzamy na sałatki. A w fazie bardzo dojrzałej jako gąbka, myjka do ciała. To już jest bardzo mocno dojrzała. Na taki słomkowy kolor zmienia swą barwę. Fantastyczne. I spokojnie da radę dojrzeć, bo tykwy dają radę dojrzeć u nas w Polsce. W ogrodzie botanicznym w Powsinie widziałam na własne oczy pani Ewa Napiórkowska, czyli opiekunka kolekcji warzywnej, zaprezentowała. Jest też film, proszę wpisać. Mardar, Powsin. To było na konkursie dyni Gigant. Druga część spaceru po warzywniaku. Taki tytuł. I zobaczycie tam Państwo przepiękną tykwę i usłyszycie co nieco o niej. A ja już zdobyłam różne odmiany tykw, więc liczę na to, że sezon będzie bardzo dobry ku uprawie, dla uprawy. A teraz Geletros Ancient Dutch Cucumber. Ogórek, ale też nie taki zwykły. Widzicie, jakie rarytasy są w tym sklepie? Może są i w innych. Ja natknęłam się tutaj ze względu na tą tykwę. Zobaczcie, jak wygląda to cudo. Przepiękny, żółty, błyszczący ogórek. Za chwilkę pokażę opis. Fantastyczny. Taka jego natura. Jest to starożytna, holenderska odmiana o intensywnie żółtej barwie. Owoce osiągają 25 cm. Szczególnie intensywny smak i zapach. Niezbyt wodnista. Proszę pauzę robić i czytać. Czyli tu mamy zawartość pierwszej koperty, a teraz ta, którą domówiłam ze względu na tą właśnie tykwę cudowną. Czyli tajemnica jedna rozwiązana, co znajduje się w tej przesyłce. Również jest prezent. A zobaczymy, czy prezentem jest to samo, czy coś innego. Także tu macie Państwo tą tykwę. Oby nasiona skiełkowały. Ja je będę dosyć mocno obcinała, opiłowywała. Namoczę też. Jedną mam na próbę tykwę bez opiłowania namoczoną. Od 4 dni. Na razie nic się nie dzieje. Minimalnie jakby napuchła. Czyli to jest uzupełnienie kolekcji. A teraz proszę. Cuore di bue. Włoski pomidor heirloom. Tak wygląda. Wydaje mi się, że w Polsce można kupić tę odmianę. Coś mi się tak nazwa majaczy. Czytamy. 20-30 deko. Waga. Mięsisty, ciemnoróżowy, czerwony. Prawdziwy pomidorowy smak. Ale zapraszam na tę stronę. To Państwo sami poczytajcie, przetłumaczcie sobie. No i z ofertą się zapoznajcie. A teraz ostatnia rzecz. Ostatnie nasionka. A gdzież one są? Moment, to zajrzyjmy, co jest prezentem, czy to jest to samo.
Tak, to jest to samo, z tym, że tu jest jedno nasionko więcej, 4. Bardzo dziękuję. No ciekawa jestem, bo nie wysiewałam palm, jak jest z kiełkowalnością. Są tutaj, drodzy Państwo, nasiona. Wyjątkowo piękne warzywo, pasiaste, bakłażan, ale nie taki zwykły, słuchajcie. Striped, pasiasta, wstążka taka. Eggplant. Uwaga, patrzymy. Kto widział tak pięknej urody bakłażana? W całej okazałości. Widziałam inne połączenie barw. Takiego nie widziałam podczas poszukiwań. No aż w oczy, aż dech zapiera. Nawet funkcję ozdobną pełnić może jak najbardziej. A wiecie co? Koleżanka na kanale Tomatinka wymyśliła, że pewnymi paprykami, tak cudownie pięknymi i przeraźliwie ostrymi, obsadzi sobie wejście do domu. Jakąś część. Dlatego, że tak piękne są te papryki, a nie jest w stanie człowiek zjeść, i że będzie przepięknie wejście do domu wyglądało. Też dobry pomysł. Także Tomatinko i drodzy Państwo, takiego pięknego bakłażana polecam do tego celu również, no i kulinarnego. Poczekajmy, zobaczmy jeszcze inne zdjęcia. Jeszcze opis i będę kończyła. Urdu malpet, pierwotnie uprawiany w Indiach bakłażan. Produkuje wspaniałe owoce o średnicy 3/4 cala. Dojrzewają od ciemnofioletowego do złoto-żółtego. Słodki. Bardzo ciekawy wygląd ma. Także. Zapamiętać proszę tego sprzedawcę. Precious Seeds. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. A przed Państwem z całą pewnością jeszcze jedna będzie prezentacja nasion. I czekam na 2, które mają nadjechać z krajów innych niż do tej pory pokazane. Do widzenia.